Witamy serdecznie, energetyczny talk show redakcji Globenergia. Bogdan, co jest najważniejsze, od czego zaczynamy? No, program Mój Prąd. Powiemy dzisiaj o tym, jak wygląda rozpatrywanie wniosków w starym programie 5.0 oraz co z nową edycją 6.0, która ma się wkrótce ukazać. Czyli wielki program finansowania fotowoltaiki w Polsce. Kolejny temat to małe turbiny wiatrowe i to jest temat również powiązany z programem Mój Prąd. Tak, bo są pogłoski, że mają się one pojawić właśnie w wersji 6.0. Powiemy, czy to ma sens od strony finansowania, powiemy także od strony energetycznej. Czy małe turbiny wiatrowe będą konkurencją dla fotowoltaiki? No i powiemy także o aspektach prawnych, bo tutaj wiele rzeczy jest nieuregulowanych. Czyli co nieco o technicznych. Kolejny temat to czyste powietrze i postaramy się wyjaśnić, na czym polega problem z finansowaniem tego programu wielkiego wymiany kopciuchów i termomodernizacji w Polsce i zastanowimy się, czy finansowanie go programem Feniks to na pewno dobry pomysł. Zapraszamy. Jeżeli Państwo śledzicie doniesienia i to szerokie prasowe, ale oczywiście najważniejsze doniesienia w portalu Globenergia, zobaczycie, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało nie tylko finansowanie programu Czyste Powietrze, podtrzymanie nawet jego, ale powrót programu Mój Prąd. Teraz to jest edycja 6.0. Dla osób, które dopiero wchodzą do tematu, przypominam, że to jest program, który finansuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale magazyny energii. I ten program ma powrócić. Jest to wielka ulga dla branży, dla ludzi, którzy myślą o finansowaniu. Dużo mamy zapytań od Państwa, czy czekać, nie czekać, bo każdy chciałby skorzystać z tego programu. Bogdan pozwoli, że zanim porozmawiamy o programie Mój Prąd 6.0, zaglądniemy może, co się dzieje jeszcze 5.0, bo słychać, że chyba coś tam się zwalnia. Spowalnia tempo rozpatrywania wniosków, bo z informacji, jakie posiadamy, to jeszcze 46 000 wniosków czeka na rozpatrzenie. Tak, i teraz najlepszy ten zegar, który tyka, bo pytanie, ile dni można czekać. I tutaj niestety informacja nie jest może dla Państwa najlepsza, bo rozmawiamy o 140 dniach roboczych, czyli tyle dni możecie czekać, także no, parę miesięcy przed nami oczekiwania na te upragnione wpływ programu. Złośliwi mówią, że to oczekiwanie może być jeszcze dłuższe, ale wiesz, bo to jest też problem wielu programów. Na przykład w moim elektryku słyszałem, że są osoby, które czekają rok na otrzymanie środków. I to jest, wiesz, też ważna kwestia, czy faktycznie to wynika z zasobów, jakie są, które ciężko zwiększyć, czy jednak można byłoby te programy trochę upraszczać, żeby to rozpatrywanie wniosków było szybsze. Pytanie, czy wszystkie te dokumenty, które są dołączane, one są faktycznie potrzebne. No, na przykład takie zaświadczenie o przyłączeniu przez operatora systemu dystrybucyjnego. Czy to faktycznie jest dokument, który musi być dołączany, czy nie wystarczyłoby oświadczenie, że taką instalację wykonałem? Czy w ogóle to, że jestem podłączony do sieci, też powinno mieć wpływ? No przecież można sobie wyobrazić instalację, którą wykonuję w off-gridzie i nie chcę mieć jej, nie chcę wprowadzać energii do sieci. Słuchaj, w każdym razie na pewno, wiesz, teraz też była zmiana rządów. Podejrzewam się, że raczej chodzi o finansowanie, pewnie w tle mamy te wszystkie wielkie programy finansujące KPO i tak dalej. Ale mimo wszystko wezmę w obronę Mój Prąd jako całość i od razu powiem tak apolitycznie, niezależnie od rządu tego czy od tego, że jednak mimo wszystko ten Mój Prąd był, czy jest nadal dobrym programem, jednak stosunkowo prostym. Może teraz jest bardziej skomplikowany, bo więcej mieliśmy w 5.0 elementów do pokazania, ale mimo wszystko trzeba pochwalić, że program prosty rzeczywiście przerósł oczekiwania, bo Polacy lubią jednak proste programy i wiele osób się złożyło wniosek. Ale jednak wiesz, w piątce parę rzeczy zostało skomplikowanych, chociażby rozszerzenie o pompy ciepła, kolektory słoneczne, ale wiesz, też kwestia tego systemu EMS i zmiana interpretacji, co w tym systemem EMS, czyli zarządzanie energią, może być sfinansowane, co nie może być sfinansowane. Z magazynem ciepła. Więc jakby tutaj według mnie jest pewne pole do uproszczenia, bo program, który ma być programem masowym, powszechnym, on musi być prostym programem, no bo to też jest irytujące dla kogoś, kto musiał to na przykład sfinansować kredytem, pożyczył pieniądze na taką instalację, oczekiwał, że dostanie te środki po miesiącu, a czeka 3 albo 6.
To też nie jest odpowiedni kierunek. Nie chcę Państwa też trzymać niepewności. Program Mój Prąd 6.0, czyli to nowe finansowanie według zapowiedzi będzie uruchamiany w ciągu 2 miesięcy. Czy to się uda, zobaczymy, bo po drugiej stronie, abstrahując od pieniędzy, jednak widzimy te długie oczekiwania, rozpatrzenie wniosków i tak trochę wątpię, czy tak urząd pozwoli sobie na to, że jeżeli ma skolejkowane tyle wniosków, pozwoli sobie na przyjmowanie kolejny z kolejnego programu, a tam jest mowa nie tylko o 140 dniach roboczych, ale być może nawet oczekiwanie już do końca roku, czyli już do grudnia. No, tak? To co mówię o tych pogłoskach, tak. Tak, ale z zapowiedzi wynika jasno. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jasno mówi, będą pieniądze na program Mój Prąd, to jest raz. 2, może być uruchomiony w ciągu 2 miesięcy. Inne rzeczy, ponieważ nie ma regulaminu, wiemy nieoficjalnie. Nieoficjalnie wiemy to, że będzie nacisk na magazynowanie energii. I to w mojej ocenie jest dobra wiadomość. To wielokrotnie tutaj powtarzaliśmy, że te magazyny energii są nieodzownym elementem dalszego, dynamicznego rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Nie wiemy tego, czy magazyny energii dalej będą solo dofinansowane, czy łącznie z fotowoltaiką w rozumieniu takim, czy na przykład załóżmy, sama fotowoltaika bez magazynów energii będzie finansowana. Tego nie wiemy. Na pewno będzie nacisk na magazyn energii. Na pewno, prawdopodobnie, bo cały czas to nieoficjalnie, pojawią się właśnie małe turbiny wiatrowe. I to jest może dla kogoś zaskoczenie, ale też tam wśród urzędników Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawia się taka teza, że technologie powinny się pojawić różne. O turbinach wiatrowych porozmawiamy jeszcze za chwilę w kolejnej części programu. Ale ja uważam, że to jest dobra informacja, bo no trochę, wiesz, były te małe turbiny dyskryminowane. Ja oczywiście nie wróżę tutaj małym turbinom wiatrowym takiego sukcesu jak fotowoltaika, to wynika z pewnych ograniczeń technicznych i powiemy o tym. Niemniej jednak od strony kierunkowej, w mojej ocenie, skoro można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę, to dlaczego miałoby ktoś nie mieć dofinansowania do małego wiatraka? Bo w pewnych regionach Polski taki mały wiatrak może całkiem efektywnie działać. Nie wiemy, co będzie z techniką grzewczą w programie Mój Prąd. Nam wydaje się, że technika grzewcza powinna mieć swoje finansowanie, ta technika elektroenergetyczna swoje finansowanie. Wydaje nam się, że oczywiście pompy ciepła muszą mieć finansowanie dla nowych i modernizowanych budynków z magazynami ciepła, jeśli trzeba. Tak samo fotowoltaika z magazynami chemicznymi energii, prawda? To jest jakby odrębne źródła finansowania. Powinny być i powinno to być klarowne, proste, bez progów dochodowych, prawda? Czysta technika. Tak. I tutaj dobrze dojść tych progów dochodowych, dlatego że to też budziło trochę kontrowersji i takie trochę komentarze nawet się pojawiło, że to nie jest sprawiedliwe, że osoby zamożne albo średnio zamożne dostają jeszcze dofinansowanie. Tylko ja jednak chciałbym mocno oddzielać programy socjalne od programów celowych, których zadaniem jest wesprzeć jakąś technologię, dokonać jakiejś zmiany, bo równie dobrze można było, bo równie dobrze można byłoby negować i wprowadzać kryteria dochodowe na przykład w programie Mój Elektryk dla firm. I co, jeżeli firma ma stratę, to ma dotację, nie ma straty, to nie ma dotacji. Albo popatrz, całe finansowanie, znaczy duża część finansowania, które idzie dla firm w ramach regionalnych programów operacyjnych. No też można byłoby zanegować, no po co firmom, które zarabiają pieniądze, jeszcze dawać dofinansowanie na przykład na badania i rozwój. Tak. I tutaj jednak ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Oczywiście programy socjalne też powinny być, wsparcie socjalne powinno być, ale nie mieszajmy wszędzie, nie dawajmy wszędzie kryteriów socjalnych do każdego jednego programu, który ma na celu zupełnie coś innego. I oczywiście program Prąd 5.0 nie miał tych kryteriów, ale tak już mówiłem na taki wypadek, bo to było program Czyste Powietrze, o którym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. O komentarz, jak powinien wyglądać program Mój Prąd i po co on jest, poprosiliśmy Maćka Borowiaka, prezesa zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z najróżniejszymi tarczami. Wielokrotnie to były jednorazowe, nietrwałe inwestycje, tak jak na przykład 2 lata temu rząd przeznaczył 13-14 miliardów, które zostały dosłownie przepalone i które miały wesprzeć gospodarstwa domowe w zakresie zakupu węgla, którego ceny niebotycznie podskoczyły. Inicjatywa dobra, natomiast efekt jest jej mizerny. Jedną z najlepszych tarcz i najtwardszych, jak tarcza Kapitana Ameryki, jest program Mój Prąd, z którego skorzystało 1,5 miliona Polaków i z którego projektu będą korzystali przez kolejne dekady, przez 15-20 lat,
bo tak trwałe są instalacje fotowoltaiczne budowane na własnych dachach. Więc bardzo istotne jest to, żeby ten program był kontynuowany. Bardzo ważne jest także to, żeby została podana szybko informacja o kontynuacji tego programu, bo rynek nie przeszkadza rynkowi nic tak bardzo jak jego niepewność. To powoduje, że rynek wyhamowuje, część instalatorów wychodzi z tego rynku, to wpłynie negatywnie na ceny, które będą po prostu rosły i za to zapłaci konsument. Więc bardzo ważne jest to, żeby ta informacja o kontynuacji tego programu pojawiła się jak najszybciej w przestrzeni publicznej. No i trzecia rzecz, która jest istotna, to jest to, by program ten wspierał rozwój magazynów energii. W związku z tym, co się dzieje w tej chwili na rynku energetycznym i tym, że mają pojawić się za moment taryfy dynamiczne, czyli nie będziemy mieli jednej taryfy, tylko ta cena będzie uzależniona od popytu i podaży. Żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo ekonomiczne, potrzebujemy magazyn energii, w którym będziemy mogli zmagazynować prąd, kiedy będzie tanio, a odbierać go, kiedy ten prąd po prostu będzie drożał. To z jednej strony. Z drugiej strony, patrząc to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, myślę tutaj o wojnie Rosji z Ukrainą, ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, a taki magazyn energii, własny magazyn energii, zmagazynowana energia w domu, takie bezpieczeństwo energetyczne zdecydowanie zwiększa. Tak więc apelujemy do rządzących o to, by jak najszybciej uruchomili 6. edycję programu Mój Prąd, bo to jest program trwały, z którego korzysta setki tysięcy Polaków. Nie jak Ci się podoba, bo to już jest takie wystąpienie, ale też już taka tarcza pokazana, tarcza dla Polski, produkcja rozproszonej energetyki, taka tarcza dla każdego i przedsiębiorcy, ale też tarcza przede wszystkim dla każdego mieszkańca Polski, który może się uzbroić trochę w niezależność energetyczną. No, ja tutaj widzę, że Maciek zbroi się do obrony i walki o Mój Prąd 6.0. Ale Maciek dotknął jednego ważnego tematu, właśnie tego, o którym też czasami rozmawiamy, czy lepiej dawać wędkę, czy rybę, bo też siłą rzeczy zmierzamy do kończenia powszechnego mrożenia cen energii, pewnie gazu i tak dalej, bo czy tym się zgadzamy, czy z tym się nie zgadzamy, to jest nie do utrzymania w nieskończoność. Kraje, które miały takie pomysły wiecznego mrożenia, na przykład cen paliw, wcześniej czy później to się źle skończyło i z tym się musimy pogodzić. I tutaj właśnie jest potrzebny ten element socjalny, czyli takiego wsparcia socjalnego. Faktycznie dla tych osób, którzy są ubodzy, wykluczeni energetycznie, którzy bez tej pomocy pewnie musieliby znacząco obniżyć swój komfort życia, ale mrożenie dla wszystkich po prostu w nieskończoność nie ma sensu. Nie do utrzymania. I to wyraźnie też również widać w rozmowach i oficjalnych, i nieoficjalnych z Ministerstwa Środowiska i Klimatu, które już zapowiada, że się to nie utrzyma, nie da rady. To są dużo miliardów i dobrze, że Maciek użył, bo popatrzmy się, drodzy Państwo, ile miliardów topiliśmy w dopłaty do węgla i puściliśmy te pieniądze, tak jakbyśmy pieniądze puścili w komin, a ile jednak powstało instalacji u państwa, miejsc pracy i nawet te miliardy to może lepiej na, poprawę sieci, na magazyn energii. Na to lepiej to przeznaczyć. Dokładnie, ale zobacz jaki też był efekt. Polska fotowoltaika prosumencka w zeszłym roku była w stagnacji przez między innymi mrożenie cen prądu, czyli jakby nie było tego czynnika wspierającego. Rozewali ryby, nikt nie chciał kupować węgla. Dokładnie. A co się stało w Niemczech? Przecież też 2 odcinki chyba temu mówiliśmy o tym. 1 milion nowych prosumentów. Zawrotny. Na dojrzałym rynku. Na dojrzałym rynku, tak. Po prostu 6. bieg wrzucony, fotowoltaika na balkonach. Dlaczego? No bo tamto mrożenie nie było aż tak radykalne i jednak społeczeństwo odczuło wzrost cen prądu i szukało rozwiązań, jak można poszukać oszczędności, a fotowoltaika takie oszczędności po prostu daje. Będziemy to śledzić. Podsumowując, nadchodzi program Mój Prąd 6.0, będą na niego pieniądze, na pewno będzie fotowoltaika, na pewno będą magazyny energii i wszystko wskazuje na to, że do turbiny wiatrowe. Nie wiemy, co z techniką grzewczą. No i właśnie, przechodzimy do małych turbin wiatrowych, bo skoro są takie nieoficjalne zapowiedzi, że one pojawią się w programie Mój Prąd, zastanówmy się, czy w Polsce po pierwsze możemy je montować, mamy gdzie je montować, mówię o
surowcach, czyli o dostępności tego wiatru i też czy w ogóle mamy to poukładane, bo czy mamy poukładane pod względem technicznym, prawnym i czy też sprzętowym, bo może nie do końca każdy z nas sobie zdaje sprawę, co z tą turbiną wiatrową muszę zrobić, bo gdzieś ją zamontuję, a potem coś z tym prądem muszę zrobić. Rzućmy Bogdan okiem na zasoby, może zacznijmy od tego, czy mamy potencjał w Polsce, mamy ten potencjał wiatrowy dla tych małych turbin wiatrowych. Jak to wygląda? No właśnie, ten temat jest dużo bardziej skomplikowany niż w przypadku fotowoltaiki, bo jeżeli mamy mapę nasłonecznienia, no to te różnice są gdzieś plus minus 15% między tymi regionami o najwyższych zasobach i najniższych. W przypadku wiatrówki te różnice są kolosalne i to jest tak, że są regiony, szczególnie na południu Polski, gdzie te małe turbiny wiatrowe kompletnie nie mają sensu, czyli produkcja z 1 kW mocy zainstalowanej małej turbiny będzie marginalnie mała, sporo mniejsza niż z kilowata fotowoltaiki, ale są obszary, no szczególnie pas Pomorza, gdzie ta produkcja będzie przyzwoita, ta produkcja z kilowata takiej małej turbiny wiatrowej będzie sporo wyższa, 2 razy wyższa, 3 razy wyższa niż z kilowata fotowoltaiki i ekonomiczny sens jak najbardziej by był. Czyli to są potężne różnice w stosunku do fotowoltaiki, bo jednak tu przyzwyczailiśmy, że wystawiliśmy tą fotowoltaikę pod Tak, nie zastanawialiśmy się nad tym, czy w którym regionie jesteśmy, mniej więcej te produkcje były w miarę zbliżone. Mniej więcej megawattogodzina z kilowata, a tutaj też, drodzy Państwo, widzimy średnią roczną prędkość wiatru. Jest to podane na poziomie 10 metrów nad gruntem. Widzimy całą Polskę, źródło Centrum Modelowania Meteorologicznego. No i co tutaj jest? I rzeczywiście te różnice są potężne, bo ten ciemnogranatowy kolor to znaczy jest słabo, tak? Ale zielony średnio i w kierunku takiego żółtego, którego nie osiągamy, przechodzimy, to już mamy te dobre warunki. Generalnie tak naprawdę poniżej 3 metrów na sekundę to taka mała turbina wiatrowa sensu większego nie będzie miała. To już bardziej taki hobbizm. Mówimy o małych turbinach. Mówimy o małych turbinach wiatrowych. Powyżej 4 metrów na sekundę zaczyna się gdzieś ekonomiczne uzasadnienie w ogóle takiej inwestycji. I oczywiście no, mamy takie dość duże obszary, na przykład takie obszary między Poznaniem, Warszawą, Łodzią, centralna Polska, gdzie te warunki są relatywnie dobre. No i tutaj jakby te tereny płaskie, równe, no, jeżeli gdzieś tam mieszkam, no to mogę założyć, że taka mała turbina wiatrowa będzie miała sens. Tak samo pas Pomorza, jak najbardziej, im bliżej morza, tym lepiej, tym bo widać, że ten kolor jest jaśniejszy. Tak, województwo zachodniopomorskie też w większości warunki korzystne, Suwalszczyzna warunki korzystne. A wszyscy mówią, Bogdan, że wieje jak w Kieleckim. No i to Kielce takie otoczone. Właśnie. Samo jest gdzieś w jasnym kolorze, ale otoczone słabe. Ale popatrzmy, jeżeli schodzimy na południe Polski, szczególnie Małopolska, Podkarpacie, to tam jest sporo takich obszarów, bo tutaj akurat Państwo to widzicie w małej skali. Jakbyśmy tą mapę sobie powiększyli i też zachęcam do sięgnięcia do danych meteorologicznych, no to mamy relatywnie bardzo blisko, na przestrzeni kilkunastu kilometrów, kilkudziesięciu kilometrów, obszary bardzo korzystne albo wybitnie nawet korzystne i niekorzystne. I tu już nie jest tak łatwo zdecydować, nie mówiąc już o obszarze Krakowa, sam mówiłem w ostatnim odcinku, że mam stację meteo, no bo okolice Krakowa w większości to są obszary niekorzystne z małymi wyjątkami. No bo w przypadku energetyki wiatrowej jeszcze dochodzą takie czynniki lokalne. To na przykład na Podkarpaciu było, że ukształtowanie pasm górskich powoduje, że następuje zwiększenie prędkości wiatru w danych regionach. Tak samo zabudowa. Wysoka zabudowa powoduje to, że ta prędkość wiatru może spadać. Więc tutaj to nie jest takie oczywiste, bo nawet, i to też powiem, nawet jeżeli jesteśmy w rejonie, gdzie ta prędkość wiatru jest korzystna na takiej skali makro, to jak zejdziemy na skalę mikro i na przykład mamy osiedle domków jednorodzinnych i gdzieś pojawiają się wyższe budynki, wyższe drzewa, no to one będą też powodować, że ten przepływ będzie turbulentny i ilość wyprodukowanej energii już będzie niższa. No popatrzcie, jak to się dzieje w dużych farmach wiatrowych, bo w końcu jeżeli ktoś inwestuje w dużą farmę, ma to pieniądze i czas, też montują tam maszty, lidary, sprawdzają po prostu, ile takie sprawdzenie trwa terenu, rok, 2, prawda? Tak, no minimum to jest rok, a im dłużej, tym lepiej, bo ma lepszą średnią. No ale tam jest wielka inwestycja, może sobie na to pozwolić, tak rzeczywiście nie jest takie łatwe, bo musielibyśmy
pewnie jakieś małe pomiary u siebie w domu zrobić. Może nie taką techniką jak duże farmy wiatrowe, no ale przydałoby się to zrobić, bo o ile ktoś teraz ucieszy się, że na przykład mieszka na północ od Łodzi, jest dobrze, popatrz jak Zamość dobrze wygląda, to jednak akurat w tym budynku, w którym on tam przebywa, wokół niego może być źle. No. Bo bardzo często ulegamy takiemu złudzeniu, o jak wieje, ale jak się później popatrzy na dane, no to jest na przykład godzina, 2-3 godziny silniejszego wiatru i on spada. Tak samo czy taki krótki, porywisty wiatr po prostu. Bardzo często też jakby zauważamy też szkwały, czyli takie krótkie, szybkie przepływy wiatru, ale jeżeli już popatrzymy na przykład na średnią godzinową, no to wcale się nie okazuje ona jakoś ultra korzystna. A przypomnij, ile tego metrów na sekundę powinniśmy mieć, żeby tą turbinę w miarę ruszyć? A żeby ją ruszyć, znaczy no przeważnie te prędkości startu to jest 2, 2,5, 3 metry na sekundę, ale to nie oznacza, że tam jest jakaś istotna, użyteczna ilość energii. Taka turbina wiatrowa startująca przy 2,5 metrach na sekundę, ona nic efektywnie nam nie wyprodukuje. Tak naprawdę jak zaczniemy odbierać energię, no to za chwilę ją schamujemy. No właśnie, jeżeli ktoś z Państwa jeździ z redakcją Globenergia na konferencję, to było ponad 10 lat temu, prowadziliśmy forum wiatrowe podczas targów ENEX, odpaliliśmy taką turbinę wiatrową, symulowaliśmy wiatr. Tak. Potem tą małą turbinę wiatrową obciążyliśmy i podczas obciążenia odbiornikiem ona spowolniła swój obrót, ale nie dlatego, że wiatr był za słaby, tylko dlatego, że obciążenie było za duże. Tak, ale to jest kolejna kwestia właśnie, jak później tą energię z tej turbiny odebrać i jak ją przekazać do budynku. To może jeszcze ten temat sobie zostawimy na koniec, jak będziemy mówić o sprzęcie, ale właśnie kwestia wyboru miejsca montażu no nie jest taka oczywista i dlatego jeżeli w moim prądzie 6.0 mają się pojawić, czy miałyby się pojawić małe turbiny wiatrowe, ja uważam, że absolutnie konieczna jest tutaj warstwa edukacyjna. Dlatego, żeby nie zepsuć na samym początku tego złymi inwestycjami, czyli takimi właśnie pochopnymi decyzjami w miejscach, gdzie nie ma korzystnych warunków, ktoś inwestuje, nie mamy pieniędzy w taką małą turbinę wiatrową i jest później zniechęcony do tego, no bo mieliśmy dużo mniejsza niż on oczekiwał, że ona będzie. To w wielu technologiach i teraz, drodzy Państwo, czego się można spodziewać, tak jak w mediach, jak weszła fotowoltaika, pompy ciepła, hura optymistyczne były artykuły w tych masowych mediach, nie mówię w branżowych, a potem hura negatywne, że to się nie opłaca, nabici. Nie chciałbym zobaczyć artykułów nabici małe turbiny wiatrowe, dlatego rzeczywiście edukacja jest ważna, ale to chyba nie tylko edukacja, bo sądząc na wiele pytań, które dostajemy od Państwa dotyczących turbin wiatrowych, tam jeszcze jest niejasność prawna. Tak, jest niejasność prawna, bo tutaj też jakby trzeba mieć pewną świadomość, o jak dużych urządzeniach mówimy. W przypadku fotowoltaiki to już mniej więcej każdy sobie wyobraża, ile tam kilowat takiej fotowoltaiki może zajmować, no ale taka 10-kilowatowa turbina wiatrowa... No czyli taka dość fajna już. Taka fajna, która da jakąś istotną ilość energii. Wiatru, który tak będzie. To ona będzie miała średnicę rotora gdzieś na poziomie 7 albo nawet więcej metra. Zabiłeś mnie. To jest kawał... Zabiłeś mnie teraz. Zabiłeś mnie, bo rzeczywiście na dachu ta powierzchnia duża nie przeszkadza mi, bo wiesz, leży mi coś statycznie. Tak. Ale 8 metrów wirującego... No czy 7 metrów, 7, bo to też zależy od konstrukcji, to też nie generalizujmy, bo pewnie można znaleźć taką, która będzie miała 6,5 metra, ale to dalej mówimy o dość potężnym Powiem Ci, że już takie wyzwanie nie tylko pewnie prawne, ale takie techniczne, bo z drugiej strony, gdyby tak wszyscy sąsiedzi się napalili na te małe turbiny wiatrowe i tu tak wyobrażam sobie, jak mamy małe ogródki, tu mam wirujące 8 metrów czegoś, nie wiem, żelastwa, plastiku i tak dalej po drugiej stronie, no można byłoby się czuć, i tu mówimy pewien dyskomfort. Plus maszt przy takiej mocy turbiny gdzieś na poziomie 12, 15 albo nawet 18 metrów. Więc no kawał turbiny. Więc jak myślimy o małych turbinach wiatrowych, to bardzo często mamy w świadomości takie małe turbinki, takie też, co my na targach mieliśmy. Tak, które na przykład na jachtach nieraz widać. Tak, ale to jest kilkaset watów. To nie są kilowaty, to nie jest kilka czy nawet kilkanaście kilowatów, tylko to są setki watów. Ale też trzeba mierzyć siły na zamiary. Ale Państwo, i po co robić program? Bogdan nas tu rozczarował, napaliliśmy się, że tutaj myśleliśmy o fotowoltaice, bo tak mniej więcej dom zużywa 5000 kWh, pompa ciepła 5, 10.
już nam się układało w głowie, czyli co? Można tak wysnuć wniosek, że te małe turbiny wiatrowe raczej będą takim ciekawym uzupełnieniem, na przykład, że możemy sobie kilowat mocy zainstalować dodatkowo. Dokładnie, bardzo dobrze to ująłeś. Będą uzupełnieniem w większości przypadków, choć jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład gospodarstwo rolne z sporym terenem za domem, gdzie jest instalowana taka turbina 10, 15, 20 kW, no bo jest na to przestrzeń, nikomu to nie będzie przeszkadzać i tak dalej, no ale z drugiej strony mamy zwartą zabudowę, no i tam ciężko byłoby mi sobie taki 10 kW wiatrak koło wiatraka wyobrazić. I tutaj właśnie dochodzimy chyba do sedna tego, czyli kwestia uregulowania prawnego, bo patrząc teraz na przepisy, no to one do małych turbin wiatrowych się nie odnoszą jako takie, na przykład mam tutaj na myśli prawo budowlane, a z takich przepisów ogólnych, no to można wysnuć domniemanie, że jeżeli taka mała turbina wiatrowa byłaby montowana w obrębie budynku i nie przekraczalibyśmy 3 metrów powyżej kalenicy, no to można byłoby to wykonać bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia robót budowlanych. Z kolei taki wiatrak wolnostojący, no to patrząc na przepisy ogólne, w mojej ocenie wymagałby już całej procedury pozwolenia na budowę, co też jest trochę bez sensu przy takich... Tego nakłada pracy i efektów, które możemy uzyskać. Ale widzisz, bo teraz wiatrak wiatrakowi nierówny. No bo powiedzmy taki 10, 15, 20 kW wiatrak, nie mówiąc już o 50 kW wiatraku, który w myśl przepisów byłby mikroinstalacją, no to już jest kawał konstrukcji. I ciężko mi sobie też wyobrazić, że ktoś przy domu w granicy działki stawia taki maszt 15 metrów i montuje turbinę, ale też z drugiej strony mamy przecież turbiny o mocy setek watów, kilowata, 2 kilowatów, no, które będą dużo mniejsze. No i tutaj też bez sensu byłoby wszczynać całą procedurę pozwolenia na budowę, żeby sobie wiatrak, który będzie na 6 metrach się kręcił. Więc tu zdecydowanie potrzeba aktualizacji prawa budowlanego, żeby tą sprawę po prostu jednoznacznie uregulować. Czyli jaka wysokość masztu, jaka średnica na przykład rotora jest dopuszczona bez pozwolenia na budowę, w jakiej odległości od granicy działki, przy jakiej emisji hałasu. Ale popatrzcie, i to można uregulować. Okej, ale zanim ten młyn sejmowy przejdzie z tym wszystkim, to częściowo można by już to uregulować przy pisaniu regulaminu programu i prąd, bo można pewne przewidzieć rzeczy, które już będą problemem i można by pewnie zamknąć. Ja tu nie chcę namawiać, bo zaraz ktoś mi powie, że namawiam na ograniczenie mocy tych turbin wiatrowych, ale można by jakoś zamknąć to w jakiś tam już wiesz... Ciężko, Grzegorz, no bo tak de facto dopuściłbyś wtedy tylko te montowane na budynku, a na budynku, no każdą turbinę większą niż setki watów nie jest tak prosto zamontować na budynku, więc pewnie te turbiny, które mają już kilka kilowatów, nie mówiąc o kilkunastu kilowatach, one zdecydowanie będą na masztach przy budynkach. I dlaczego jednak nie iść tak, nie poukładać tego z samego początku dobrze, czyli stworzyć prawo jednoznaczne. Popatrz, jak też na początku, pamiętasz początku fotowoltaiki, jak też była taka niejasność, czy pozwolenie, czy zgłoszenie robót budowlanych, w jednym starostwie taka interpretacja, w drugim starostwie taka interpretacja i tu stanie się dokładnie to samo. Jedno starostwo stwierdzi, że okej, nam wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a przyjdziesz gminę obok, czy 2 gminy obok i... Pełna zgoda, że lepiej się przygotować do tego, tylko też z drugiej strony kibicuję dla programu Mój Prąd i też no nie chciałbym, żeby ten program Mój Prąd przez to na przykład rok musiał czekać, bo Grzegorz, można ustawę miesiąc bez problemu przez Sejm przeprowadzić, jeżeli to jest niekontrowersyjny zapis. I załatwi do niej podpis prezydenta potem. Ale tu też mamy nadzieję, że wszyscy trzymają kciuki na to, żebyśmy Polacy mieli odnawialne źródła energii w domach. Ale jedna rzecz, która jeszcze mnie zastanawia, sami bierzemy udział w wielu targach i w Polsce i za granicą. Wielu z Państwa, którzy oglądają nasz program, może wymienić nazwy firmy, to nie będziemy podawać żadnych nazw firm. Ale jak to sobie poradzić właśnie z tymi, przepraszam, z turbinami wiatrowymi? Bo o ile sobie wyobrazimy sobie, jak Państwo znacie producentów falowników, jak to działa, to czy to jest takie proste, że wezmę sobie falownik z fotowoltaiki i podłączę do niego turbinę wiatrową, bo chyba nie. Znaczy, to nie jest tak... Jak to ugryźć? To nie jest aż tak proste, ale też nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Największym problemem jest to, że mamy na rynku polskim mało dedykowanych rozwiązań. Właśnie w przeciwieństwie do fotowoltaiki, gdzie jest cała masa rozwiązań,
Przy wiatrówce tych rozwiązań jest relatywnie mało. No bo taka turbina wiatrowa, nie mówię tutaj o takich najmniejszych, ale taka kilkukilowatowa turbina wiatrowa, no najczęściej będzie miała prądnicę prądu przemiennego na magnesach stałych. I teraz, żeby to wpiąć do falownika, no to trzeba ten prąd wyprostować. Aha, czyli nie mogę tego prądu zmiennego tego prądu, nie mogę od razu przekształcić na taki równy, przemienny, tak? No nie. To znaczy, jakby potrzebujesz go wyprostować i później za pomocą falownika możesz go z powrotem wprowadzić. Ale to jest problem, no bo to musi być falownik, który będzie w stanie odpowiednio tą turbinę obciążyć. No bo jeżeli byś to wpiął do takiego falownika fotowoltaicznego, to da się zrobić, nawet za pomocą takiego bardzo prostego mostka prostowniczego, tylko że ten falownik będzie nieodpowiednio tą turbinę obciążał. No bo to nie jest takie źródło prądowe jak moduł fotowoltaiczny. Tutaj wraz z rosnącą prędkością obrotową turbiny wiatrowej będzie rosło napięcie. Z kolei falownik, jak zacznie go obciążać prądowo, no to on na początku zobaczy duży prąd, ale zacznie ją schamowywać, no bo ta turbina, ona ma pewną swoją bezwładność wynikającą z rotora, wynikającą z wirnika w prądnicy, wynikającą z łopat, więc na początku on pociągnie duży prąd, ale siłą rzeczy zacznie mu ten prąd zaraz spadać. I to taki efekt przeważnie będzie taki, że będzie wyhamowanie tej turbiny i startowanie od nowa, wyhamowanie, startowanie, więc falowniki do turbin wiatrowych są takie, że jesteś w stanie im oznaczyć, jak muszą obciążać, czy jakim prądem mogą obciążać tą turbinę, w zależności na przykład od napięcia, no bo napięcie jest takim wyznacznikiem. Rosnące napięcie znaczy, że jest większa prędkość obrotowa. Jasne. Czyli tak reasumując... Albo urządzenie takie półpośrednie, to dawniej Właśnie. ABB, a Power One, a później ABB miał... Czyli włoska fabryka ABB. Tak, ale ja już tych urządzeń teraz nie widzę na rynku, one funkcjonowały. Czy taki to się nazywało Wind Interface, gdzie tam był właśnie układ prostowniczy, tam jeszcze były dodatkowo kondensatory, który pozwalał podłączyć właśnie tą turbinę do falownika fotowoltaicznego. I są takie rozwiązania właśnie pośrednie, których jesteś w stanie zaprogramować to obciążenie turbiny w zależności od jej charakterystyki pracy i podłączyć wtedy do falownika fotowoltaicznego. Ja, tak reasumując, tutaj widzimy dużą różnicę z fotowoltaiką, która produkuje prąd stały, mamy prościej tutaj... Mamy prościej, prościej mamy w tych układach rynkowych, które mamy dostępne. Bo jest duża dostępność urządzeń, tutaj ta dostępność jest mała, ale jeżeli ten rynek, wiesz, no rynek nie lubi próżni, pojawi się popyt, który pewnie taki mój prąd by wywołał, no to siłą rzeczy pojawi się gama rozwiązań dedykowanych do... Czyli na dzisiaj mamy to urządzenie, które wspomniałeś, które produkowało Power One, albo mamy dedykowany falownik. Znaczy nie będę może nazwy wymieniał, ale znam jeden taki falownik, który fotowoltaiczny, do którego można wpiąć turbinę wiatrową i można zaprogramować odpowiednie obciążenia. Widzisz, jak to podpowiadamy biznesowi, czy się powinien zająć. Drodzy Państwo, będziemy ten temat śledzić. Mam nadzieję, że też powstanie odcinek dotyczący warsztatu OZE. Dużo mamy ostatnio zapowiedzi do warsztatu OZE. Dużo zapowiedzi mamy. Rzeczywiście w związku z tym też związany jest klip, który publikowaliśmy, drodzy Państwo, bo zapraszamy ludzi, jeżeli macie power, chcecie dołączyć do ekipy, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, zajmuje się termomodernizacją. Pojawi się tutaj link w komentarzu. Mamy strefę Pracuj w Globenergia. Jeżeli macie też power, mam nadzieję, że możecie nas wesprzeć i ten temat będziemy śledzić. Mam nadzieję, że te małe turbiny wiatrowe się pojawią. Moim zdaniem rzeczywiście to będą raczej małe moce, ale to będzie cieszyć, bo to jednak zawsze odciążenie dla budżetu, jeżeli wyprodukują odpowiednią ilość energii. Na koniec jednak chciałbym, bo pominęliśmy jeden wykres, to jest zależność rocznej produkcji energii z małej turbiny od średniej rocznej prędkości wiatru. I tutaj właśnie jest temat, który jest taki trudny dla ludzi, którzy przyzwyczaili się do fotowoltaiki, do przemyślenia, bo tak jak wspomniałem wcześniej, z tego kilowata mamy megawattogodzinę rocznie, a trudno sobie w tej turbinie to wyobrazić. Tutaj w polskich warunkach możemy mieć od 0 do 4000. Czyli rozstrzał jest olbrzymi. Czyli na przykład maksymalnie z kilowata mógłbym mieć z kilowata mógłbym mieć 4000 kWh rocznie, tak? Tak, ale to mówimy no bo to jest 7 metrów, średnia 7 metrów na sekundę, czyli taka
nadmorska jakaś miejscowość koło Łeby, taki wiatrak na otwartej przestrzeni pewnie byłby w stanie tyle wykręcić. Polskie turbiny, takie te duże, o ile pamiętam, to chyba 2,5 do 3 w Polsce taki średni wskaźnik osiągają, ale to mówię z pamięci, mogę się tutaj mylić. To ci Bogdan powie, że w takim razie widzę tutaj, że mamy taki wskaźnik fotowoltaiczny dla małych turbin wiatrowych. Wskaźnik fotowoltaiczny to jest, widzę, 4,4 metra na sekundę. I wtedy mamy zdolności fotowoltaiczne, bo mamy około 1000 kWh. Czyli jeżeli średnia w naszym regionie jest poniżej 4,4, to raczej taka turbina da po prostu mniej niż fotowoltaika. Jeżeli mamy więcej jak 4,4, no to będzie szła do góry, ale zobacz, Grzegorz, zobacz. 1 metr na sekundę więcej, no troszkę może ponad, no 1 więcej metr na sekundę w średniej, to już jest razy 2 produkcja. Popatrz, jak to rośnie. Bo to też musimy mieć świadomość, że moc wiatru rośnie do 3 potęgi prędkości wiatru, czyli relatywnie nieduża zmiana powoduje bardzo dużą zmianę w mocy. Stąd ten dobór nie jest tak łatwy i tak oczywisty. I tu jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Taki rozkład, który tutaj przedstawiłem, on jest dużym uproszczeniem. I to nie dotyczy każdej turbiny wiatrowej, bo wszystko też zależy od tego, jaką mamy turbinę. Czy ta turbina wiatrowa jest dostosowana raczej do niższej prędkości wiatru, czy raczej do wyższych prędkości wiatrów i to się po prostu może przesuwać dla danej turbiny wiatrowej. Dużo tematu był a żeby OZE. Ale jednak chciałbym, no bo to jest ważne wiedzieć, żeby w ogóle jak ten temat rozpatrywać. Żeby mieć de facto w miarę rzetelne obliczenia, to trzeba mieć po pierwsze wiedzieć, jaki będzie miał typ, jaka to będzie turbina wiatrowa, jaką ona ma charakterystykę pracy i mieć przynajmniej roczne pomiary, żeby już nie bazować na rozkładzie statystycznym, tylko bazować faktycznie na pomiarach i wtedy możemy faktycznie odpowiedzieć, jaka ta produkcja będzie dokładnie. I tu chciałbym zakończyć tym wątkiem edukacyjnym, Bogdan, bo uważam, że edukacja jest bardzo ważna. Oglądam niektóre klipy w internecie, również sprzedawców, i niektórzy tak podają właśnie tak uniwersalnie jak dla fotowoltaiki. Kupisz sobie turbinę, siądź sobie, kupisz sobie turbinę, będziesz miał tyle kilowatogodzin, nieważne gdzie ona jest zamontowana. I chciałbym, żebyście Państwo podeszli ostrożnie do takich wyliczeń, bo nawet w obrębie Waszej miejscowości właśnie te zasoby wiatrowe, które Państwu pokazywaliśmy, mogą być różne. I bardzo ostrożnie podchodźcie do takich wyliczeń, że kupicie jakąś turbinę i na pewno będziecie mieć więcej prądu czy mniej. Do tego trzeba podchodzić ostrożnie i do tego tematu będziemy wracać. Przechodzimy do kolejnego tematu, do tematu finansowania programu Czyste Powietrze. Program, który początkowo wystartował z wymiany samych kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów na paliwo stałe. Chodziło o poprawę czystego powietrza, warunków powietrza, bo cała Polska tonie w smogu. Program został rozbudowany o termomodernizację. Trwają wielkie dyskusje, w którym kierunku powinien pójść. Natomiast ostatnio donosiliśmy i tu trzeba przyznać i pochwalić redakcję również portalu Termomodernizacja, ale też chciałbym pochwalić Ankę Będkowską z naszej redakcji, która do tego tematu jako w Polsce dotarła pierwsza, że pojawiły się problemy z wypłatą środków finansowych na program Czyste Powietrze. No i drodzy Państwo, próbujemy jakoś poukładać, no, co się dzieje z tymi pieniędzmi. I dlatego postanowiliśmy zapytać kogoś, kto mocno to obserwuje, kto jest na pierwszym miejscu na froncie walki o czyste powietrze, czyli Andrzeja Gułę z Polskiego Alarmu Smogowego. Co się dzieje z programem Czyste Powietrze i czy wiadomo w ogóle, czy zostaną przez jakie środki wspołożone, czy to będzie miał w tym udział KPO? Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem w finansowaniu programu Czyste Powietrze. Na dzień dzisiejszy zaległości w programie wynoszą około 500 milionów złotych. To są środki, które nie zostały wypłacone tym beneficjentom, którzy już dokonali inwestycji termomodernizacyjnej, wymienili źródło ciepła i teraz czekają na płatność. Według naszych szacunków jest to około 20 000 gospodarstw domowych, które w tej chwili czekają na zaległe płatności i z każdym tygodniem te zaległości powiększają się o kolejne 100 milionów złotych. Także sytuacja jest poważna, ten kryzys
finansowy jest naprawdę niepokojący. Jeżeli ten kryzys będzie dalej w ten sposób przebiegał, to ja obawiam się, że wkrótce program Czyste Powietrze będzie musiał wstrzymać nabory i nie będzie innego wyboru. Także dlatego też my nie tak dawno temu wystosowaliśmy apel do premiera Tuska, w którym wskazaliśmy na konieczność uzupełnienia środków finansowych w programie Czyste Powietrze. To jest około 2 miliardy złotych do maja. Tyle pieniędzy będzie brakować w programie Czyste Powietrze i wskazaliśmy również źródło finansowania dla programu Czyste Powietrze, a mianowicie REPowerEU. Przypomnę tylko, że w grudniu zeszłego roku do Polski trafiła zaliczka w kwocie 22 miliardów złotych. Z tej zaliczki jak na chwilę obecną przeznaczono na program Czyste Powietrze jedynie 200 milionów złotych. To jest mniej niż 1%. My apelujemy o to, żeby z tej zaliczki około 2 miliardów złotych poszło na ten priorytetowy program. Tym bardziej, że program Czyste Powietrze jest największym programem w Krajowym Planie Odbudowy. Jeżeli popatrzymy się na całość budżetu dotacyjnego KPO, to program Czyste Powietrze stanowi w nim 12%. Więc jeżeli by przyjęto taką miarę i przeznaczono nawet niecałe 12%, nawet około 10% na program Czyste Powietrze z tych pieniędzy, które w ramach powiedzmy zaliczki KPO trafiły do Polski w grudniu zeszłego roku, tego kryzysu by nie było. Jest to o tyle zastanawiające, że program Czyste Powietrze jest programem, który świetnie wpisuje się w cele właśnie zarówno KPO, jak i REPowerEU, bo jest to program, który adresuje poważny problem związany ze złym stanem energetycznym budynków, czyli program, dzięki któremu możliwa jest poprawa efektywności energetycznej polskich budynków. To idealnie, tak jak powiedziałam, wpisuje się w cele REPowerEU i też tak jak rozmawiam z ludźmi w Polsce, poza Polską, to jest takie zdziwienie, dlaczego ten program i ten cel został tak nisko ustawiony właśnie w tym momencie. Jest to o tyle to o tyle może dziwić, że jeszcze nie tak dawno temu słyszeliśmy z ust pana premiera Tuska, że walka ze smogiem będzie priorytetem dla rządu, że Polska zamierza przyspieszyć termomodernizację domów. Pan premier wyrażał nadzieję, że w pierwszym półroczu tego roku staniemy się liderem, jeżeli chodzi o termomodernizację domów w całej Europie. Bardzo były to optymistyczne zapowiedzi, bardzo zresztą się osobiście ucieszyłem z tej deklaracji. Natomiast obawiam się, że jeżeli ten kryzys potrwa jeszcze kilka tygodni, to w najbliższych miesiącach będziemy obserwować gwałtowne wyhamowanie inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. Szkoda, bo rok 2023 był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków. 217 tysięcy gospodarstw domowych zdecydowało się skorzystać z programu Czyste Powietrze, co bardzo cieszy. Coraz większa liczba ludzi decyduje się na inwestycje termomodernizacyjne. Na chwilę obecną około 70% beneficjentów składa wniosek nie tylko na wymianę źródła, ale również wniosek, który obejmuje elementy związane z dociepleniem budynku, z termomodernizacją. I mam obawy, że ta energia, którą udało się wyzwolić, zostanie bardzo mocno i bardzo szybko wyhamowana. Pytamy również, czy zapowiedzi uruchomienia środków z programu Feniks to jest rozwiązanie dla finansowania programu Czyste Powietrze? Sprawa jest następująca. My wiemy, że te środki Feniksa są bardzo potrzebne, środki KPO są również potrzebne, natomiast kolejność wydatkowania środków ma ogromne znaczenie. Dlatego, że środki KPO muszą być wydatkowane do roku 2026, a środki Feniksa mogą być wydatkowane do roku 2029. Więc jeżeli my wykorzystamy w tej chwili tak potężną pulę pieniędzy ze środków pochodzących z Funduszu Spójności, czyli tych środków Feniksa,
to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wykorzystamy, po prostu zmarnujemy środki KPO, które muszą być wykorzystane wcześniej, czyli do 2026 roku. I dodatkowo ryzykujemy tym, że po roku 2026 będziemy mieli najzwyczajniej w świecie znowu lukę w finansowaniu programu. Nie wiem, skąd pojawił się ten pomysł. My będziemy starali się w tej chwili podnieść ten temat w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Będziemy dzisiaj i w najbliższym czasie rozmawiać o tym problemie, bo kolejność wydatkowania środków z funduszy unijnych ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie. I jeszcze raz podkreślę, konsekwencje dużej alokacji z Funduszu Spójności w tym momencie mogą być bardzo poważne i one spowodują, że w przyszłości nam zabraknie pieniędzy na program Czyste Powietrze. Szkoda byłoby utracić kilka miliardów z KPO, a to jest realne ryzyko. Zacznę od pozytywów może. Zacznę od pozytywów, bo są pozytywy. Ultra pozytyw, który też tak wstrzymaliśmy oddech z roku na rok, to jest to, że program Czyste Powietrze będzie kontynuowany i nikt tego nie podważa, bo to jest naturalna obawa, jak zmienia się zarząd, mamy nowe ministerstwo, nowe osoby, ten program będzie kontynuowany. Osobiście słyszałem z ust pani minister, która zapowiedziała, że jak i dla programu Mój Prąd i jak dla programu Czyste Powietrze nie tylko będą zapewnione środki, ale zapewniona płynność, czyli jest walka o to, żeby zapewnić nie tylko środki, ale płynność. Nieoficjalnie wiemy, że ta płynność na razie ma krótki horyzont czasowy. Tak, tak. Znaczy, bo tutaj dla części może być zaskoczeniem w ogóle o jakiej skali potrzeb mówimy. Program Czyste Powietrze to jest program, który potrzebuje kilka miliardów rocznie. I to też jest duże wyzwanie, jak poukładać jego finansowanie na wiele lat. I tutaj Andrzej akurat chyba słusznie zauważył, że skoro środki z KPO mogą być wykorzystane do 2026, no to faktycznie... Po kolei to musimy tak, korzystniej jest w pierwszej kolejności skorzystać z nich, a później sięgnąć po Feniksa, którego wydatkowanie jest jednak dłuższe. A my tak naprawdę pewnie potrzebujemy jeszcze sięgnąć po horyzont czasowy poza rok 2030, no bo patrząc na tempo, przez te najbliższe 6 lat na pewno całej tej termomodernizacji nie uda się zrobić. Tam się tylko pojawiły, może też w branży, takie postulaty pozytywne, słuszne, które jednak interferują negatywnie. Otóż pojawiły się takie postulaty, żeby budynki, bo program Czyste Powietrze, tak jak wspomniałem, wystartował do wymiany kopciuchów, żeby te budynki wcześniej modernizować. I to są słuszne postulaty, bo rzeczywiście, drodzy Państwo, sami się widzicie wiele doniesień, że ktoś zamontował pompę ciepła, jest niezadowolony, bardzo dużo prądu zużywa, prawda, jego budynek, instalacja wewnętrzna nie została do tego przygotowana. I to są bardzo słuszne postulaty. Natomiast dlaczego mówię o takich delikatnie negatywnych interferencjach? Bo czasami gdzieś można przedobrzyć. I o ile ja się zgadzam, że program Czyste Powietrze powinien się opierać o termomodernizacji, nie zawsze ta kompleksowa termomodernizacja ma ekonomiczny sens. My musimy przygotować nasz budynek, żeby zużywał mniej energii. Nie chciałbym takiego skrajnego podejścia, że jeżeli chciałbym zamontować pompę ciepła, to nie tylko muszę docieplić, wymienić wszystkie okna, wszystkie drzwi. Są też budynki, które są w miarę dobrej kondycji, tak? I mogę sobie wyobrazić, że przy poprawie systemu grzewczego, średnicy rur, zasobników wymiany, może jakiejś wymiany okien, ale są budynki, gdzie nie trzeba tego zrobić i można tą pompę ciepła zamontować, rzeczywiście radykalnie czyste powietrze poprawić jak gazowy, który jeszcze ciągle przecież jest w czystym powietrzu. I tutaj czasami się pojawiają takie niebezpieczne, właśnie radykalne głosy, żeby to połączyć jeszcze ze słowem kompleksowa termomodernizacja. Przypominam, że na ten temat rozmawiano dużo we Włoszech. Mieli ten gigantyczny program Ultra Czyste Powietrze, bo to chyba się tam bonus nazywało, ekobonus, który miał 120% finansowania. Ludzie kupowali styropian w Polsce, bo go zabrakło. Wozili go z Polski, co nie jest tak super ekonomiczne. W ogóle jest ekonomiczne. Bo to powietrze. I też tam kiedyś widziałem wyliczenia Komisji Europejskiej, gdzie tam w setki lat niektóre te zwroty z inwestycji wyszły.
Bo tutaj mamy problem, że co zrobić z budynkami, które są daleko od szosy, gdzie mieszka jedna osoba, budynek ma nawet kilkaset metrów, budynek jest niesprzedażny, czyli rynkowo nie ma możliwości jest tak tani, że nie można go sprzedać, nikt tam nie zamieszka i na przykład wydać na 300 metrów kwadratowych na jedną osobę jakieś potężne środki. No, często więcej niż 300 metrów te budynki mają właśnie też. To jest Ważne, że złapać ten balans. Wielowątkowy problem, ale tu jedna rzecz, Grzegorz, bo właśnie powiedziałeś tak, jest średnio docieplony, czy całkiem docieplony, czy... Widzisz, bo większość osób, które stoi przed taką decyzją, nie jest sobie nawet w stanie tego do końca wyobrazić. Czy te moje 10 cm styropianu to jest już tak w miarę, czy te 5 cm to jest w miarę, czy nie. I tu chyba też niedawno o tym dyskutowaliśmy właśnie na łamach termomodernizacji. Czy tutaj jednak nie powinien być ten audyt zawsze obligatoryjny, żeby w ogóle wiedzieć, z czym my się mierzymy? No bo bez takiego audytu naprawdę jest ciężko dobrać te odpowiednie działania. Tylko widzisz, bo ja audyt rozumiem nie tylko przez suche wyliczenie wskaźników, ale także przez od razu podjęcie pewnych, czy przekazanie pewnych założeń, jakie działanie da mi największą korzyść, czyli jak najmniejszymi środkami najwięcej zyskam. Bo wiesz, na przykład bardzo często... Chodzi o ten balans rozsądny. Chodzi o ten balans. Wiesz, można oczywiście generalizować, że na przykład jeżeli jest niedocieplone poddasze, no to tam docieplenie niskimi nakładami da od razu duży efekt. Jeżeli ściany są niedocieplone, to też relatywnie oczywiście niewielkimi nakładami od razu mam duży efekt. Ale jeżeli mam okna plastikowe, dwuszybowe, to wymienienie ich na trzyszybowe da marginalnie mało. Marginalnie. I tu, wiesz, jest kwestia też takiego zrównoważenia, czy w ogóle na przykład finansowanie takiej wymiany ma sens. No bo to wtedy będą takie okresy zwrotu na poziomie 200 lat. Słuchaj, ale tam, bo zmroziła mnie jedna wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ona nie była w złym celu, oczywiście, to nie były złe intencje, ale zmroziła, kto tak dopiero wbija się w temat, że no pompy ciepła pewnie tak, ale tylko wyłącznie z termoizacją budynków. No, znam budynki, gdzie pompy ciepła sobie dobrze poradziły bez jakiejś głębokiej termomodernizacji, a nawet termoizacji, bo w miarę ten stary budynek miał dobre parametry i ta pompa sobie dała radę. Ale oczywiście, jak lata temu zaczynałem przygodę z pompami ciepła, no to wiadomo, budynek nieotynkowany, cegła, goła, cienkie ściany, wiesz. Ale dlatego były grube, jak to wiesz, tam nie było żadnej izolacji, to że poszły zalecenia, żeby tego nie montować i jak najbardziej, ale też po prostu boję się o to, żeby nie wylać dziecka kąpielą. I rzecz, o której mówimy no, wielokrotnie, przy każdym odcinku chyba 2 razy albo 3 razy, żeby znieść te chore kryterium dochodowe i rzeczywiście, żeby ludźmi ubogimi zajęły się służby społeczne. I widzę tak nieoficjalnie, że również już tam w środowisku ministerstwa, ale ja nie odpowiadam za ministerstwo, ale widzę już takie zrozumienie, że rzeczywiście być może to największe dofinansowanie spowodowało to, że te pieniądze nie trafiły jednak do tych najuboższych osób, tylko do tych osób, co nie wykazują dochody. Szczególnie, że tam ścieżki bankowej nie ma chyba do tej pory. I teraz jak się popatrzy w ogóle na te kryteria dochodowe, i też popatrzy na dane statystyczne chociażby o oszczędnościach Polaków, no to w tej grupie, która się mieści w tym kryterium najniższym, no to tam praktycznie te osoby w ogóle nie posiadają żadnych oszczędności, a to 100% to jest po netcie. Nawet biorąc pod uwagę 8% VAT i biorąc pod uwagę, że tutaj mówimy często o inwestycjach ponad 100 000, no to jest kilkanaście tysięcy, które jednak ktoś musi skądś wziąć, a jeżeli nie masz żadnych oszczędności, absolutnie żadnych i nie masz żadnej zdolności kredytowej, no to skąd to weźmie? No to ale powiedzieć, jak to się dzieje na rynku? No to dzieje się tak, jak się to dzieje? To dzieje tak, że firma, dlatego, drodzy Państwo, dziwicie się, dlaczego przy najwyższym dofinansowaniu są stosowane najgorsze produkty, bo wtedy firma przyjeżdża takiej osoby, która nie chce tych środków wyłożyć na to, bo ich nie ma. Bo ich nie ma, albo nie chce, albo nie ma, bo są różne sytuacje. I po prostu oferuje mu najgorszą technologię, najtańszą, z dużą marżą dla siebie i po prostu oferują mu różne dodatkowe bonusy przekraczające te kwoty. Niestety rynek się tak szybko negatywnie dostosowuje. Bardzo mnie cieszy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska rzeczywiście bierze się za program Czyste Powietrze, za kontynuację i naprawdę ta termomodernizacja budynków jest na celowniku i to bardzo dobrze. Zmienia się ten zarzut teraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dołączą do tego zarządu, też ten program Czyste Powietrze będą mieć przy sobie, ale uproszczenie, ścieżka też programu Mój Prąd jest bardzo dobre i rzeczywiście ten audyt. Ale z tej okazji, że rozmawiamy na te tematy, chciałbym też wspomnieć, że nasza redakcja przepraszam, nie tylko Globenergia, ale redakcja Termomodernizacja brała udział w targach Budma. Jesteśmy obecni na targach Budma w Poznaniu. Tegoroczną gwiazdą tego wydarzenia jest niewątpliwie termomodernizacja. O termomodernizacji się mówi. Termomodernizacja jest wielką nadzieją dla branży budowlanej. W czasie trwania targów jest wielu gości z ministerstw, z różnego rodzaju urzędów i generalnie wszyscy definiują termomodernizację jako wielką nadzieję dla branży budowlanej. Termomodernizacja to również był temat wielu paneli, których my byliśmy uczestnikiem, które prowadziliśmy. Tak więc wydaje się, że tym głównym wydarzeniem, punktem, na który jest położony nacisk tegoroczna Budma, to jest właśnie modernizacja istniejących zasobów budowlanych. Targi Budma to wielu wystawców, targi Budma to wielu zwiedzających. Tegoroczne targi Budma rzeczywiście pokazują to, jaki jest prawdziwy trend, jeśli chodzi o budownictwo. Widać w tym, że coraz częściej do głosu dochodzą konstrukcje oparte na drewnie, konstrukcje szkieletowe. Wiele firm prezentuje również całą gamę wyrobów piankowych do izolowania budynków. Jest to coś, co również dzisiaj wynika jakby z potrzeb rynku. Izolacja jest to jeden z istotnych elementów, jeśli chodzi o termomodernizację budynków i dziś widać, że firmy, które oferują technologie typu PUR, PIR, chcą się pokazywać i chcą promować te materiały. Oczywiście na targach Budma nie może zabraknąć technologii związanych z oknami, ze stolarką okienną, drzwiową. Tego również jest całkiem sporo na targach Budma i każdy, który tutaj jest, znajdzie coś dla siebie również w tym wymiarze. Grzegorz Błachut, firma Roto. Jaką nowość prezentujecie na waszym stoisku? Tutaj prezentujemy okno wysokoosiowe Designo R7 wraz z ciepłym montażem. O tyle ciekawe, że ten ciepły montaż jest robiony, preinstalowany podczas procesu produkcji, czyli mamy ocieplenie całej wysokości ramy, folię paroizolacyjną zgrzaną również podczas procesu produkcji oraz kątowniki montażowe i całe oblachowanie. Wszystko, co potrzeba, jest zamontowane podczas procesu produkcji w fabryce. Chodzi o to, żeby eliminować możliwości popełnienia błędu przy instalacji okna w dachu. Maciej Mańko, Glass Solution, Grupa Saint-Gobain. Targi Budma. Co nowego od Glass Solution na tych targach? Szanowni Państwo, oczywiście produktów jest sporo, natomiast najważniejszym, który teraz wpisuje się w trendy ekologiczne, to jest produkt Oraj. Jest to pierwsze szkło o najniższym śladzie węglowym. Jest to szkło, dzięki któremu obniżamy ślad węglowy samych produktów okien, zarówno też całych budynków. I to jest ta szyba, którą widzimy tutaj za nami, tak? Dokładnie. Zawartość stłuczki w takiej szybie to jest prawie 70%. Dlatego tutaj pokazujemy to na rzeczywistym produkcie. Pierwszy montaż. Zapraszam wszystkich, podejdźcie jak najbliżej. Możecie Państwo być tutaj dookoła montaż drzwi balkonowych Aluplas. Jak widzicie Państwo, rzeczywiście jedno słowo odmieniane 1000 razy, termomodernizacja na każdym kroku. Targi chyba trwają 3 dni w Poznaniu. Na każdym kroku to słowo termomodernizacja się pojawia i też to, co Jarek Guzal wspominał podczas panelu, który prowadziłem ze środowiskami branżowymi, ale też tam był prezes Mirowski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Też pojawił się ten ciekawy temat, ktoś tam rzucił hasło, że w pociągu, bo ludzie jechali na debatę w pociągu, rozmawiali. I to jest ciekawy temat audytu, który wspomniałeś, bo chyba Jarek Guzal rzucił to hasło, że słuchajcie, jak mamy tyle miliardów wydać na czyste powietrze, to audytujmy tylko końcówkę i przeznaczmy to na granty, na audyty. No, dla kogoś to jest przerażające, jak to rozdać tyle milionów, ale z drugiej strony mówiłeś też o działaniu takim edukacyjnym, ale pomysł jest ciekawy, bo to jest
niewielka ta część tych środków, tylko o tej końcówce, Tak. żeby każdy dostał po prostu grant na audyt. Tutaj Ale ja to, Grzegorz, od razu tam, bo rozmawiałem na ten temat z Jarkiem, ja to od razu postulowałem, żeby uzupełnić, że ten grant jest 100% pod warunkiem, że wykonasz działania. Bo za chwilę masz, wiesz, bo jeżeli dostajesz 100% grant, to firmy przemielą po prostu. Będziesz miał mnóstwo audytów pułkowników, jak wiele projektów na uczelniach. Czyli cashback? Nie cashback, no po prostu zrobisz audyt, ale nikomu nie będzie zależeć, żeby dalej wykonywać inwestycje, no bo każdy będzie chciał robić audyt każdemu, no bo on jest... Ale wiesz, wracamy do punktu wyjścia, bo w programie Czyste Powietrze ma środki na audyt, prawda? No dobrze, ale masz środki, jak podejmujesz działania termomodernizacyjne, bo finansowanie tego audytu w 100% czy w bardzo dużym zakresie ma sens pod warunkiem, że ty wykonasz jakąś element zaleceń tego audytu. Dobra. Tylko zrobisz audyt po to, żeby, wiesz, zaudytować wszystkie domy w Polsce, no to... Zgoda, ale z drugiej strony właśnie mamy ten problem, że chcielibyśmy, żeby się to podziało, tak? No więc pytanie, to może częściowe środki, a potem 100% cashback. No ale fajnie byłoby z drugiej strony uruchomić ten impuls, żebyśmy sprawdzili te nasze domy, tak? Żebyśmy mieli motywację. Ale oczywiście, no to mówię, cashback pod warunkiem, że wykonałeś działania termomodernizacyjne. W oparciu o ten audyt. Wtedy masz 100% refinansowanie tego audytu. Drodzy Państwo, będziemy kontynuować, przechodzimy do luźnych tematów, a pierwszy luźny temat będzie powiązany z naszą obecną rozmową. Co nie jest może zaskakujące, bo mówiliśmy 2 odcinki temu o tym, że fotowoltaika balkonowa w Niemczech się tak rozwija. W Polsce mówiliśmy o tych problemach, że to nie jest łatwo z punktu widzenia prawnego. Spacerując podczas targów Budma można było zobaczyć, czy to rozwiązania balkonowe. Poza to coraz częstszy gość w naszych budynkach. Tutaj na targach Budma ciekawe zastosowanie fotowoltaiki. Fotowoltaiczna balustrada, a nawet fotowoltaiczne zadaszenie tarasów i balkonów. Czy to rozwiązania dachowe. Tutaj widzimy taki przykład przez nas nagrany. Film pokazujący, myślałem na początku, że to są, wiesz, takie dachówki fotowoltaiczne, ale to są takie, można powiedzieć, moduły, które wyglądają jak takie pokrycie dachu blachą. Przy czym widzimy wszyscy, że oczywiście patrząc na konstrukcję tego typu modułów, które stanowią od razu pokrycie dachowe, no tych połączeń elektrycznych jest znacznie więcej i oczywiście moc takiego urządzenia będzie znacznie mniejsza. No ale widać, że producenci już poszukują takiej możliwości, żeby te dachy pokryć od razu fotowoltaiką. Mimo wszystko, że to jest trudny temat i ekonomicznie, i wydajnościowo, no tak jak już patrzę się, Bogdan, na te moduły połączone, a osobno te dachówki fotowoltaiczne, to może przynajmniej tutaj mamy mniej, może to jest trochę prostsze. Nie wiem, czy jest prostsze. To jest historia tak naprawdę, wiesz, od samego początku rozwoju domowej fotowoltaiki, tych koncepcji właśnie implementowania fotowoltaiki w pokrycie dachowe jest wiele. Jedne się lepiej spisują, drugie gorzej, ale żadne z tego rynku nie zdominowały. Z ograniczeń, które się tutaj pojawiają, no bo popatrz, no to musisz implementować tak naprawdę na etapie budowy. Tak, bo to... Mało dekarzy jest elektrykami. I to jest jakby już pierwszy problem, no bo to trzeba dobrze elektrycznie pospinać. Kolejną kwestią, jaką masz... No chociaż wielu dekarzy montuje fotowoltaikę. Są tacy, ale... Nawet mogą być lepsze te ekipy z wielu elektrycznych ekip. Ale nie jest to standardem. Kolejną kwestią masz i znowu, wiesz, przejdę do kwestii prawnych, czyli uregulowań prawnych. Bo jeżeli ty montujesz fotowoltaikę na już gotowej przegrodzie, no to jakby sprawa jest zupełnie prawnie inna, niż jeżeli wpuszczasz tą fotowoltaikę w przegrodę. To jest kwestia chociażby przeciwpożarowa. No bo teraz w przegrodzie masz kable i oczywiście to można zrobić w pełni bezpiecznie, jeżeli są zachowane odpowiednie odstępy,
ale jeżeli te odstępy nie są zachowane i tak jak wiesz, no tak jest, no to tam masz krokwie, masz łaty, no i na tych łatach bezpośrednio gdzieś będą się te kable leżeć, stykać, no może to jakieś niebezpieczeństwo zagrożenie pożarowe stwarzać. Jeżeli byłoby źle wykonane, jeżeli właśnie ktoś by to robił, kto nie wie jak to zrobić, gdzieś ktoś by taki kabel uszkodził, no kwestia odpowiednich właśnie zabezpieczeń, układów AFTI, AFDD i tak dalej. No to wszystko można bezpiecznie zrobić, tylko trzeba to zrobić odpowiednio i dobrze. I z tego powodu ten temat jest znacznie bardziej skomplikowany i też nie do końca uregulowany prawnie. A na końcu, no to jak każdy wie, jak taki dach zbudowany jest, no wyobraź sobie, że tam wszystko masz później pokryte wełną. A potem jakaś OSB płyta. Albo regips, no to dojście do tego też nie jest proste. No tak, ale też tak widziałeś tam Bartek Świderek dopadł daszek fotowoltaiczny. Rzeczywiście ten daszek fotowoltaiczny to ma tam spadek 2-4%. Też tak się zastanawiałem. No ciekawostka jest, ale tak z drugiej strony sam jak mieszkałem w bloku, no to pamiętam, że tak zastanawiałem się nad tym daszkiem, gdzie już tam ręką bym nie sięgnął czy szczotką, bo to już czoło się wychyli na wysokim piętrze. No jednak nawet te odchody ptaków, które spadną, to też to nachylenie było dobre, żeby deszcz to spłukał, prawda? Czy po prostu bariery i tak dalej. Ale widać, że to, co kiedyś pokazywałem w szpitalu, te okna i tak dalej, ale ja mimo wszystko, mamy tutaj dużo wyzwań, nie jest to takie proste, ale ja mimo wszystko się cieszę, że powoli gdzieś tam myślimy, żeby ten dom był aktywny w różnych miejscach i produkował więcej energii. Tak, ale to, co mówisz o tym daszku, faktycznie te kąty są trochę niskie, bo to tak się przyjmuje około 10 stopni powinien być ten dach, ten kąt przynajmniej, ale tu aż się prosi stosować moduły bezramkowe, bo przy tak małych kątach, no to ta sama ramka powoduje dużo problemu, no bo ona jest takim ograniczeniem, gdzie powoduje się gromadzenie kurzu, brudu i tak dalej. Kolejny jaki temat mamy dla Państwa, to jest ostatni temat dzisiaj, to zaćmienie słońca. I rzeczywiście może o tym często nie myślimy, ale jeżeli popatrzycie również Państwo do portalu Globenergia, artykuł, gdzie Teksas przejął się mocno zaćmieniem słońca. Całkowita generacja sektora słonecznego stanie na 6 minut, cały profil może być zaburzony przez 1,5 godziny. I straty, obawiają się strat około 17 gigawattogodzin. Jest to ciekawostka. Tutaj na infografice widzimy ten obszar wyłączenia fotowoltaicznego. No w tych Stanach ten zaćmienie słońca obserwowane będzie od Meksyku, przez Teksas, aż do wschodniego wybrzeża USA. No ale tutaj już widzisz, że już na tyle tej fotowoltaiki jest dużo, że już bierze się pod uwagę takie zjawiska, które wcześniej to byśmy nawet nie pomyśleli. Ja mam, Grzegorz, postulat, redakcja Globenergia musi jechać i sprawdzić to na żywo, czy faktycznie to będą problemy. Ale teraz... Tak to wiesz, opieramy się tylko na tezach. No, dobry pomysł, tylko teraz jest nas 10-12 osób. No i teraz podejrzewam, że... Trzeba wybrać delegację. Ale jak? Drogą losowania? Czy nie, drogą wiedzy. Ale słuchaj, ja przygotować test wiedzy o fotowoltaice. No dobrze, ale chociaż wydaje mi się na przykład, że bardzo sprawiedliwie, drodzy Państwo, nie wiem, czy się zgodzicie, że do Teksasu powinny jechać osoby, które pierwsze tutaj w postaci wideo zakomunikowały ten temat. Dobrze. Nie wiem, czy pani redaktor Anna Będkowska się zgodzi z nami, właśnie teraz przebywa w reżyserce. Pani Będkowska mnie słyszy, ja na szczęście tutaj nie mam odsłuchu w drugą stronę i nie wiem, co myśli na ten temat, ale tutaj mam pierwszy postulat. Prosimy o komentarze, kto powinien pojechać do Teksasu z redakcji Globenergia. Proszę Państwa, przechodzimy do komentarzy. Dzień dobry, proszę mi powiedzieć, czy panele fotowoltaiczne produkują energię, że jeżeli produkują tą energię i czy ta sama ilość tej energii pojawi się co na falowniku, pojawi się na liczniku? Czyli takie pytania. Nie. Dlaczego nie? Nawet to, co się pojawi na modułach, nie będzie tożsame, co wyjdzie z falownika, no bo jest pewna strata na falowniku. No on nie jest duża, kilka procent. Ale pojedźmy z falownika. A na liczniku się pojawi zdecydowanie coś innego, dlatego że mamy zawsze autokonsumpcję. Zużyjemy na miejscu tę energię. Budynek praktycznie zawsze coś zużywa, czasem więcej, czasem mniej. Więc to, co się pojawi na liczniku, to tak naprawdę będzie różnica produkcja minus właśnie bieżąca autokonsumpcja. Ale nie jakieś straty.
Nie, jakie straty? Nie są straty. To jest bardzo pozytywne zjawisko, no bo to, co konsumujemy na bieżąco, nie wchodzi do sieci, oszczędzamy i na energii, i na dystrybucji. Czy oznacza to, czy w zdrowym układzie, czym będziecie mieć większą różnicę w domu, tym lepiej? To znaczy, że więcej tej energii zużywacie. Pytanie o taryfy dynamiczne, czy będą obowiązkowe i czy będzie jakaś inna alternatywa? Obawiam się, że nie. Jak wejdą taryfy dynamiczne... Nie. Jakby wdające się zobaczyć w przyszłości nie będą obowiązkowe. Jeżeli mielibyśmy pogdybać za dekadę, 2 dekady, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że taryfy dynamiczne zdominują rynek, dlatego że będą tak atrakcyjne w stosunku do taryf stałej, że większość osób będzie je wybierać, ale tu mówimy naprawdę o dalekiej przyszłości. W najbliższym czasie taryfy dynamiczne zdecydowanie nie będą obowiązkowe. Taryfy dynamiczne też nie będą u wszystkich sprzedawców, tylko u tych największych i też pewnie na początku zainteresowanie taryfami dynamicznymi będzie niskie. Zainteresowanie będzie niskie, bo to będzie ultra trudny temat dla ludzi, ale Bogdan, zobaczymy w drugiej perspektywie czasu, bo zobaczymy, jakie będą warunki rynkowe, bo jednak ten przesunięcie popytu, podaży energii elektrycznej, zobaczymy, czy kiedyś się nas tego jednak nie wymuszą. Bo w pewnym momencie to może być taka jedyna droga, może ktoś powie, że na skróty energetyki, żeby przerzucić ten problem na klienta końcowego. Czym wymuszą? Pytanie, co masz na myśli wymuszenie? Czy to będzie wymuszenie administracyjne, że po prostu znikną administracyjne taryfy stałe? Czy po prostu będziesz miał taką sytuację, że oczywiście w cenniku będzie taryfa stała, ale ona będzie tak wysoka, tak nieatrakcyjna, że każdy będzie decydował na taryfę. Ale nie przy tego tematu drożej, żeby potem ktoś nie powiedział, że przeze mnie te taryfy były takie drogie. Turbina na dachu to zły pomysł, bo drgania przenoszą się na budynek i ktoś postuluje tylko wolno stojący maszt lub montaż na budynku gospodarczym. No większość oczywiście tak, ale przy takich malutkich turbinach wiatrowych, które mają moc kilkaset watów, w mojej ocenie... Trochę mniej zabawy będzie potem wstawianie masztu, prawda? Tak. To jakby ciężko mi sobie też wyobrazić ekonomikę takiego masztu pod taką malutką turbinę. Jakby dużo zależy od tego, jak ten budynek jest przygotowany. No na przykład takie małe turbiny często się montuje do komina, który jest jednak dość takim stabilnym elementem. W niektórych budynkach już wypuszcza się takie elementy, do których się można zakotwić. Ja nawet na etapie budowy się nad tym zastanawiałem, finalnie z tego zrezygnowałem, no bo jeżeli sobie wypuszczasz taki słup od razu, no to wtedy faktycznie nie ma problemu, że te drgania się na takim elemencie konstrukcyjnym budynku. Ostatni komentarz dotyczy akumulatorów. Ktoś się martwi, że 4000 cykli ładowania to naprawdę jest za mało, żeby ten magazyn mógł pracować codziennie i żeby te oszczędności i praca tego magazynu była utrzymana. 4000 cykli to za mało, czy nie? Nie. Tutaj akurat nie do końca się zgodzę. No bo nawet zakładając, że taki magazyn byłby ładowany codziennie, no to mamy 365 dni w roku. Dzieląc to na 4000 wychodzi nam ponad 10 lat pracy. I tutaj te 4000 cykli to nie znaczy, że 4000 cykli jest zero. To po 4000 cykli magazyn zachowuje jeszcze 80% swojej nominalnej pojemności, więc jego dalej można jeszcze użytkować. Ale właśnie w magazynach energii nie do końca chodzi o to, żebyśmy go używali 20-30 lat, tylko chodzi o to, kiedy on się nam ekonomicznie zamknie. I generalnie im my go częściej wykorzystujemy i więcej mamy tych cykli, to po prostu on nam się szybciej zwróci. Tym bardziej, że to, co mówiliście w ostatnim odcinku, możecie wrócić do niego, jeżeli ktoś nie ogląda, czy go oglądnąć i zobaczycie, że jest szansa na to, że te magazyny stanieją. Proszę Państwa, to jest ostatni energetyczny talk show. I to nie w tym roku, ale to jest ostatni najbliższy energetyczny talk show nadawany z tego studia. Marek Partyka, kolega, który realizuje nasz program, zabiera te wszystkie graty, zabieramy, pakujemy w ciężarówkę, jedziemy z całym studio do Kielc. Możecie przyjechać do nas, miasto OZE podczas targów Enex. Możecie zobaczyć nas podczas pracy. Mam nadzieję, że wpadniecie do nas na kawę, porozmawiamy. Może jakieś niespodzianki przygotujemy dla ludzi. Słuchajcie, bądźcie cierpliwi, prowadzimy forum pomp ciepła i forum Solar Plus i magazynowania energii. Będzie też gra miejska, będzie można wygrać bardzo ciekawe nagrody. Naprawdę Ania Będkowska przygotowała bardzo ciekawy program na nasze miasto OZE. Dlaczego mówię, bądźcie cierpliwi? Będziemy też prowadzić te wydarzenia, ale Bogdan, część wydarzeń musimy dla naszej redakcji poprosić ich o kierowanie, prowadzenie tych wydarzeń. My musimy też
posiedzieć w naszym studiu na stoisku Globenergia, musimy się spotkać z naszymi widzami, posłuchać krytyki, wysłuchać pochwał, jeżeli będą, ale tak naprawdę taka twórcza krytyka jest najlepsza, a tak najbardziej dla nas jest inspirujące, co Państwa kręci, co Państwa inspiruje, jakie macie tematy. Dokładnie, jakie macie tematy, o czym chcecie słuchać, o czym powinniśmy więcej nagrywać, w jakim kierunku iść, żeby te formaty były po prostu dla Was bardziej atrakcyjne. A jak ktoś czuje power, że chce tutaj z nami działać, siedzieć tutaj z nami, prowadzić program, czy jakiś inny sposób działać na rzecz odnawialnej źródeł energii, słuchajcie, piszcie do nas. Zapraszamy, kolejny odcinek z Kielc. Siądź jeszcze, bo... Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną lub budownictwem, masz w sobie dużo energii i chcesz pracować w branży medialnej? Szukamy pracowników i współpracowników. Piszesz bloga, umiesz robić szybki research w internecie i umiesz pisać przyjaznym językiem. A może czujesz się dobrze przed kamerą i chcesz z nami produkować angażujące treści do naszego kanału? Chcesz organizować duże eventy i pomóc nam w pozyskaniu sponsorów? Lubisz pracę z ludźmi? Poznawaj i pozyskuj nowych partnerów komercyjnych. Chcesz z nami pracować? Wyślij do nas CV. I napisz, dlaczego chcesz dołączyć do naszego zespołu.